Dzień dobry, nazywam się Rafał Kiełbus, jestem deweloperem w projekcie TekraCoin i dzisiaj opowiem, jak to jest z tymi masternodami, z którymi czasami są jakieś problemy. Na początek teoria, czyli generalnie czym są masternody, po co one są i co one właściwie w całym tym ekosystemie robią. Podstawowe informacje na temat masternodów są takie, że masternode utrzymuje pełny węzeł blockchaina, czyli przechowuje pełną kopię naszego blockchaina i musi mieć otwarty port komunikacyjny peer-to-peer po to, żeby inni użytkownicy mogli bez problemu się do niego podłączać, ściągać, weryfikować, pobierać wszystkie niezbędne do działania całej sieci informacji. Praktycznie jest to, za co dostają wynagrodzenie posiadacze masternodów, czyli właśnie za utrzymywanie sieci w porządku. Masternode, żeby prawidłowo pracował, musi mieć aktualny kod, czyli musi być najbardziej aktualna dostępna wersja uruchomiona. Ponadto masternody w niektórych systemach są też używane do transakcji błyskawicznych lub anonimowych, których akurat my nie wykorzystujemy. Komunikacja w sieci peer-to-peer z masternodami jest bardzo podobna do każdej sieci typu Bitcoin, to znaczy wszystkie pełne węzły są ze sobą połączone, tak samo połączone są z masternodami. Różnica zasadnicza jest taka, że masternody przechowują kolejkę kolejnych węzłów, którym należy się nagroda za to, że mają uruchomiony cały czas węzeł. Tak więc komunikacji pomiędzy pełnymi węzłami, które nie są masternodami, a właśnie masternodami jest troszeczkę więcej, ponieważ wywołują one między sobą dodatkowe komunikaty, którymi wymieniają się informacjami, na przykład jak długo dany masternode jest online, czy faktycznie jest dostępny, czy ma port aktualny, czy podpisuje się prawidłowym kluczem, żeby poinformować resztę sieci, że to faktycznie jest ten węzeł należący do konkretnej osoby, która zainwestowała odpowiednią ilość coinów do tego, żeby takiego masternoda móc sobie uruchomić. Pełne węzły jako takie są podstawą działania wszystkich systemów, jakie mamy działające, czyli czy to są portfele SPV, czyli tak zwane lekkie portfele niewymagające ściągania pełnego węzła, czy to właśnie eksplorator bloków, który sobie możemy obejrzeć przez internet, czy na przykład węzeł kopalni. Również musi mieć swój pełny węzeł przechowujący pełną kopię i weryfikujący na bieżąco bloki, które są produkowane przez inne węzły. Wymagania, jakie są stawiane masternodowi. Totalne minimum, które absolutnie nie jest zalecane, ale na którym jeszcze można uruchomić pełny węzeł TekraCoina, to jest minimum 25 GB miejsca na dysku, minimum 256 MB RAMu, co najmniej jeden rdzeń dostępny i musi taki komputer mieć statyczne IP z wolnym, właściwie otwartym portem 2718, który służy do komunikacji pomiędzy węzłami. Ten ostatni warunek jest bardzo ważny, ponieważ gdybyśmy chcieli uruchomić na jednym komputerze kilka masternodów, żeby sobie na przykład zaoszczędzić, nie jest to możliwe, ponieważ one wszystkie muszą się komunikować właśnie na tym jednym konkretnym porcie. Zalecane do poprawnego działania i żeby nie lagowało, mówiąc w skrócie, żeby ten masternode zawsze online i zdążył weryfikować wszystkie bloki i transakcje, które wchodzą, zalecane to jest co najmniej 50 GB, najlepiej na dysku SSD, co najmniej gigabajt RAMu i 2 rdzenie. Oczywiście statyczne IP jak najbardziej w dalszym ciągu zostaje, bo to jest warunek konieczny, żeby to w ogóle mogło funkcjonować. I wszystkie kroki po kolei, które trzeba wykonać pomiędzy, żeby takiego masternoda postawić. Przede wszystkim musimy mieć aktualną wersję zsynchronizowaną, lokalną, pełny portfel Qt. Kolejnym krokiem jest otrzymanie na ten właśnie portfel 10 000 coinów w jednej transakcji. Musi to być okrągła kwota, dokładnie 10 000 coinów i musi to być jedna transakcja. Czyli nie możemy sobie kupować po kawałku na przykład, żeby móc to uruchomić jednocześnie. Trzeba, gdybyśmy taką kwotę zebrali w jakimś czasie, musimy to przelać, żeby z tego powstała jedna transakcja z jednym wyjściem o konkretnej kwocie właśnie 10 000 coinów. Następnie musimy wygenerować klucz prywatny masternoda, przygotować plik konfiguracyjny dla naszego komputera, na którym uruchomiony mamy portfel. Następnie musimy już na serwerze, czyli na tym właśnie masternodzie, uruchomić, wgrać aktualną binarkę,
demona, skonfigurować i zsynchronizować serwer i aktywować masternoda z powrotem w portfelu Qt. Ja te kroki wszystkie po kolei będziemy teraz na żywo ćwiczyć. Więc przede wszystkim musimy sobie zrobić konfigurację lokalną. Musimy odczytać, w jaki jest identyfikator transakcji, w której otrzymaliśmy coiny. To się robi za pomocą komendy tnode outputs. Już to wywołam sobie. Output. Jako odpowiedź otrzymujemy ciąg 16-kowy oraz cyferkę. To nam będzie potrzebne. Ja sobie to skopiuję za chwileczkę. Drugą rzecz, jaką sobie musimy skopiować, czy właściwie wygenerować, to jest nowy klucz prywatny, który będzie identyfikował nasz węzeł w sieci, który będą podpisywane wszystkie komunikaty, które de facto informują, że to właśnie my jesteśmy posiadaczem tego portfela, który właśnie zawiera te pieniądze. To będzie tnode genkey. I otrzymujemy jakiś klucz prywatny. Możemy tą komendę sobie wywołać dowolną ilość razy. Za każdym razem otrzymamy oczywiście inny klucz. Możemy sobie wybrać dowolny z tych kluczy. Kolejnym krokiem, jaki musimy zrobić, o kurde, nie pokazałem tego okienka, co trzeba. Wróćmy. Trzeba te komendy wpisywać oczywiście w okienku debugowania, które mamy dostępne w menu Tekracoina, to jest pod Help, Debug Window i otwiera nam się właśnie to okienko, w którym wpisujemy sobie w konsoli te komunikaty. Ja jeszcze raz to zrobię. I tu kliknąć gdzie trzeba. Czyli jeszcze raz tnode outputs i tnode genkey. Te informacje są nam potrzebne do zrobienia pliku konfiguracyjnego, lokalnego pliku konfiguracyjnego dla naszego portfela. I teraz musimy sobie przygotować właśnie plik tnode.conf, który znajduje się pod Windowsem w lokalizacji appdata Tekracoin. Tak go najprościej wywołać, czyli wciskamy sobie Ctrl+R jak uruchom, wpisujemy właśnie %appdata, %, Tekracoin, uruchomi nam się katalog z danymi i tu musimy stworzyć nowy plik, który będzie się nazywał tnode.conf. Jeżeli to uruchomimy, okaże się, że ten plik już istnieje. Już go wyświetlam. Trochę przesadziłem z czcionką. To jest zawartość tego pliku. On zawiera przykładowe informacje na temat tego, co on powinien zawierać. Czyli musimy w nim sobie umieścić po kolei najpierw nazwę naszego węzła, jaką sobie wymyślimy. Tu jest domyślnie TN1, możemy sobie tak wpisać. Następnie musimy wpisać adres IP naszego serwera. Więc będąc już zalogowanym na serwerze, ja sobie to przygotowałem troszeczkę wcześniej. Jak wejść na serwer, to chyba wszyscy powinni wiedzieć. Już to okienko wyświetlam. Znając adres IP, jeżeli go nie znamy, możemy sobie przypomnieć za pomocą komendy IPA i adres IP będę miał tutaj w tym przypadku. Więc tak, będzie adres IP, dwukropek, zasłania muszę zamienić miejscami,
2718. Następnie klucz prywatny, który wygenerowaliśmy sobie komendą tnode.gk. To będzie to. Następnie identyfikator transakcji, to długie 16-kowe cyfry. I na samym końcu to musi być to, co mieliśmy. Najczęściej to jest 1 albo 0, bo zwykle są dwa wyjścia z takiej transakcji. W moim przypadku jest to akurat 1, ale też może być 0. Taki plik zapisujemy w katalogu Tekracoina. Czyli mamy plik zapisany, ta dodatkowa linijka, która zawiera nazwę, którą sobie wybraliśmy, adres serwera, klucz prywatny, identyfikator transakcji i numer wyjścia z transakcji. Następnie musimy zamknąć nasz węzeł lokalny, czyli po prostu wyjść ciach i uruchomić go sobie ponownie. Po uruchomieniu w okienkach będziemy mieli informację, że jest skonfigurowany, ale nie uruchomiony. Tylko to się uruchomi. Jest. W zakładce Nodes. On jeszcze chwileczkę startuje. Widać na dole zielony pasek postępu. Pojawiły się węzły, które są w sieci. I podglądamy. Jest informacja o tym, że pod tym adresem jest oczekiwane wystartowanie naszego masternoda. Więc musimy teraz na serwerze wykonać kolejne kroki, czyli pobrać binarki, czyli sam program Tekracoin-D, następnie pobrać i zsynchronizować łańcuch bloków, stworzyć plik konfiguracyjny i synchronizować węzeł do końca. Mamy na życzenie kilku osób przygotowany specjalny tak zwany bootstrap, czyli większość danych łańcucha bloków, które nie muszą być ściągane od innych węzłów, i całą procedurę za chwileczkę pokażę. To muszę schować po kolei. Plik na serwerze, plik konfiguracyjny Tekracoin.conf właściwie może zawierać 4 linijki. Serwer równa 1 oznacza, że demon ma nasłuchiwać poleceń. Demon równa 1 to znaczy, że ma się uruchomić nie w konsoli i zostać w konsoli, tylko uruchomić i zostać się w pamięci. Tnode równa 1 oznacza, że ten węzeł ma być właśnie masternodem i tnode w key, tam musimy wkleić ten sam adres, ten sam klucz prywatny, który wygenerowaliśmy wcześniej. Wrócę jeszcze do przeglądarki. Wszystkie potrzebne programy pobieramy oczywiście z GitHuba. Ja tu się postaram to tak zrobić, żeby było widać wszystko, co nam jest potrzebne. Więc w zakładce Tekracoin, GitHub Tekracoin Releases mamy ostatnią aktualizację, która wychodziła przy ostatnim hardforku, i troszeczkę niżej mamy rzeczy, które możemy ściągnąć, które nas interesują. W przypadku serwerów interesować nas będzie oczywiście wersja binarna, czyli to jest ten plik. Pod prawym klikiem po prostu robimy kopiuj adres linku i w konsoli na serwerze, to pokażę, za pomocą komendy wget ściągamy interesujący nas plik. Trwa to dość krótko. Poleceniem ls podglądamy sobie, mamy ściągniętą binarkę. Rozpakowujemy to za pomocą komendy tar x z f Tekracoin i mamy rozpakowane. Z tego
Na razie tego nie uruchamiamy. Najpierw wykorzystujemy przygotowane pliki do bootstrapowania. Cała instrukcja jest tutaj opisana, jak to wykonać za pomocą torrenta. Potrzebujemy dwóch programów, to jest Aria, który służy do ściągnięcia torrenta, i XZUtils, które potrzebujemy do rozpakowania ściągniętych danych. Więc znowu w konsoli kopiujemy sobie po prostu tą linijkę. Mamy zainstalowaną Arię. Następnie jak to zrobić, żeby było widać jedno i drugie naraz? Jakoś tak. Następnie za pomocą Arii ściągamy torrenta. To jest ta linijka. No ja binerki ściągnąłem w Get'em, a tutaj widzę wcześniej Arię opisałem. Można to za pomocą albo Arii, albo w Get'a. Efekt jest ten sam. Więc używamy Arii do ściągnięcia torrenta. Ona jest akurat bardzo miła. Najpierw ściąga torrenta z GitHuba, a następnie ściąga zawartość tego torrenta. Widać, bardzo szybko się to ściąga, około minuty czasu. Jest tego 4,5 GB. Musimy tą minutkę poczekać. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy dłuższego czasami ściągania bloków, ponieważ w tym momencie uruchomienie demona spowoduje, że on już będzie chciał od razu synchronizować to, co ma. Znikła informacja o tym, że jest ściągnięta, już chce seedować, pojawił się komunikat seed. Oczywiście nie chcemy tego robić, nie czekamy, wciskamy Ctrl+C. Aria nam grzecznie powiedziała, że zamknęła, ściągnęła, proszę bardzo. Znowu poleceniem ls mamy bootstrap tar.gz, tar.xz i musimy to rozpakować za pomocą polecenia tar.xv duże JF, żeby było widać, co się dzieje. Tar nam grzecznie pokazuje pliki, które są od razu rozpakowywane. Będą to kolejne oczywiście bloki, więc mamy katalog danych.tkracoin, blocks i kolejne bloki. Oczywiście to nie są bloki, to są pliki danych, w które są zapisane bloki, no bo pojedynczy blok ma troszeczkę mniej danych niż tutaj po 100 MB są. Też musimy poczekać, aż to się rozpakuje. Ja w tym czasie już sobie wypisuję ten plik konfiguracyjny, który za chwileczkę uruchomimy na serwerze. Więc w moim przypadku to się jeszcze rozpakowuje. W moim przypadku to będzie wyglądało następująco. Już wrzucam tą okienkę z notatnikiem na wierzch. Proszę bardzo. Więc to będzie serwer równy 1, demon równy 1, tynode równy 1 i tynode prav key
To jest ten klucz, który żeśmy wygenerowali. Czekam tylko na zakończenie rozpakowywania i za chwileczkę to wrzucimy na serwer. No akurat maszyna, na której to pokazuje, nie jest demonem prędkości, jeżeli chodzi o operację I/O, więc na maszynie, która ma SSD, to idzie zdecydowanie szybciej. Tutaj niestety troszeczkę się to przyciąga jeszcze. Może póki to się rozpakowuje, wrócimy na chwilę do portfela i na liście masternodów widać dużo ciekawych rzeczy. To znaczy, jeżeli status masternoda jest enabled, to znaczy, że ten masternode działa i mamy czas, jak długo on działa, ile godzin, dni był dostępny bez przeszkód i te masternody, które są właśnie z statusem, że są włączone, otrzymują regularnie nagrody. Natomiast ich jest ponad 400 z tego co pamiętam. No, 406 w tej chwili jest pokazanych. Mamy dwa, które mają status expired, czyli nie odezwały się w odpowiednim momencie, nie zapingowały z powrotem informacji, że są dostępne. Następnie mamy masternody, które mają status New Start Required. Są to najczęściej masternody, które były nieobecne w sieci ponad 3 godziny. W takiej sytuacji one wypadają z kolejki i wymagają od właściciela masternoda, żeby właśnie w portfelu tutaj w zakładce wcisnąć start alias po prostu. Czyli wysłanie komunikatu w sieć, że ten masternode jest online i wszystkie węzły mogą to sprawdzić, że on faktycznie jest online. I ponieważ my używamy tego samego klucza prywatnego tutaj w naszym lokalnym portfelu, co jest zainstalowane na serwerze, serwer potwierdza tym samym podpisem, tym samym kluczem prywatnym, że jest online, że to jest właśnie ten serwer faktycznie. Więc mamy bardzo dużo masternodów, które z różnych powodów nie są uruchomione. Część jest niewidzialna od miesięcy, to oznacza, że ktoś zainwestował coiny, ale od kilku miesięcy jego serwer jest nieuruchomiony, a nawet jeszcze dłużej. Tu mamy coś, co było widoczne z 2019 roku nawet. Te masternody z listy znikają tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy coiny zostaną wydane, więc ta transakcja, którą otrzymaliśmy, te 10 000 coinów na portfel, żeby naszego masternoda usunąć z tej listy, no musimy te coiny po prostu rozdzielić, żeby ten output, który wpisaliśmy w pliku konfiguracyjnym, zniknął. To nam się cały czas rozpakowuje, mamy 40 plików. I lecimy dalej. Więcej statusów on tutaj nie pokazuje. Co jeszcze może być? Na przykład informacja z ujemnym czasem. Posortujmy sobie według ostatnio widzianych, bo one powinny być w większości dostępne, ale niektóre mają czas ujemny. Jest to najczęściej sytuacja, w której węzeł nie został na czas zaktualizowany, utknął w swoim łańcuchu bloków i trzeba go będzie naprawić. O, dobrze, rozpakowało się w końcu. Już przerzucam okienka. To chowamy. Rozpakowało się i teraz tak. Musimy ls-la, wtedy będzie widać wszystkie pliki. Mamy katalog katalog.tkracoin, który nam został stworzony. I teraz musimy stworzyć plik, na przykład za pomocą edytora nano.tkracoin /tkracoin
.conf. On jest oczywiście w tej chwili pusty. Ja skopiuję sobie tutaj to, co sobie przygotowałem w dodatniku. Ciach. Ctrl X, wychodzimy. Pyta nas się, czy chcemy zapisać. Oczywiście chcemy zapisać ten plik. Tak, oczywiście, że wpisałem nazwę plików. Jeszcze raz. Jeszcze nazwę katalogu podałem. Tak to jest, jak się na żywo nagrywa. Jeszcze raz. Ciach, zapisał się. Dobrze, to teraz możemy uruchomić w katalogu bin Krakoin D. On nam powinien grzecznie powiedzieć, że startuje. I teraz, żeby zobaczyć, że coś się dzieje, możemy wykorzystać taką komendę jak tile -f.tkrakoin ukośnik debug i jak wciśniemy tabulator, to nam podpowiada debug log i leci. Ponieważ mamy ściągnięte bloki, nasz węzeł musi w tej chwili je zweryfikować. Więc przelatuje wszystkie pliki, które ma w tej chwili na dysku. Zobaczmy, w jakim to jest tempie. To jest 19 000 bloków. Mamy już 38 000 bloków, więc mamy około 10%. Ile mamy aktualną ilość bloków? Widzimy w naszym portfelu. Już pokazuję portfel. To widzimy w debug window najlepiej. Nie to okienko pokazałem. Tu mamy aktualna liczba bloków 326 000, czyli do takiego momentu musi nam się zsynchronizować. Mamy już 100 000, więc mamy 1/3, więc bardzo szybciutko się to synchronizuje. Dużo szybciej niż się rozpakowywało. W tym czasie możemy właściwie zrobić porządek na serwerze i ten plik spakowany usunąć, bo on nam już nie będzie potrzebny. Czyli rm tekrabootstrap i te binarki, które rozpakowaliśmy, też są nam niepotrzebne. rm tekracoin 1.6 tgz też nam jest niepotrzebne. Aha, nie zasłoniłem. Pach. Więc usunęliśmy ten plik i ten plik, ponieważ one już są nam w tej chwili niepotrzebne. Bootstrap torrent też właściwie nam jest niepotrzebny, więc rm bootstrap torrent. Kolejny krok, jaki trzeba zrobić, czyli znowu na portfelu naszym musimy to wywołać w okienku. Już to okienko wywołam. W zakładce T-Nodes musimy po prostu wcisnąć Start alias. Zapyta się, a nie widać, że się pyta. Czy chcesz? Oczywiście chcesz. Po potwierdzeniu hasła portfela mamy komunikat, że węzeł został wystartowany. Pojawia nam się komunikat, że jest pre-enabled, czyli w trakcie aktywacji i możemy teraz sprawdzać, co się dzieje. Na serwerze. Czy już doszliśmy? 302 000 w tej chwili, więc już jesteśmy na finiszu, zostało jakieś 10%. Możemy w tym czasie sobie wywołać w konsoli tekracoin bin tekracoin cl get info. Powinniśmy mieć informację bieżącą o blockchainie.
czyli mamy zsynchronizowane 303 tysiące bloków, czyli jeszcze nam brakuje, bo aktualnie jest 326 tysięcy z groszami, więc jeszcze chwileczkę, ale możemy sobie już podejrzeć T-Node status. Tak, tu mamy komunikat, że węzeł wystartowany, jeszcze nie aktywowany. Wynika to z tego, że jeszcze nie jest synchronizowany do aktualnego, do reszty sieci, więc nie ma konkretnych informacji jeszcze. Ma już 8 połączeń do sieci. Tutaj mamy liczbę połączeń. 8 to jest właściwie takie minimum. Między 6 a 8 się waha ilość połączeń w przypadku węzła, który jest świeżo uruchomiony, albo jeżeli chodzi dłuższy czas, to nie ma otwartego portu na świat i nie przyjmuje połączeń przychodzących, bo normalnie to jest po dosłownie jednym dniu mamy zwykle 40 połączeń z innych serwerów. Tak więc jeszcze chwilę. O, już zmieniła się cyfra na 3405, czyli zaczął dociągać kolejne bloki. Podglądamy sobie vlog. No lecą teraz tak kolejne bloki. Szybciej lub wolniej, to zależy od wielkości bloków i połączenia z serwerem, z którego ściąga pozostałe bloki. Jesteśmy jeszcze miesiąc do tyłu prawie, ale to już powinny być ostatnie minutki. Wróćmy jeszcze na chwilę do prezentacji. Czyli mamy, to są te komendy, które wywoływałem, czyli tile-f to jest podejrzyj koniec pliku i podążaj za nim, czyli jak demon rzuca kolejne informacje, to nam się one cały czas pojawiają. I komendy tkracoin celi getinfo to jest informacja na temat sieci, przede wszystkim czy samego węzła, jak on jest wysoko synchronizowany, ile ma połączeń, te podstawowe informacje. T-Node status to jest komenda, która nam podpowiada status masternode'a z punktu widzenia jego samego, z punktu widzenia serwera, a T-Node winners jest to komenda, która zwraca nam aktualnych wygranych. Ja może ją pokażę, jak to wygląda w konsoli naszej lokalnej, naszego węzła. Jak wpiszemy T-Node winners, wpisałem, to mamy taką informację: wysokość bloku i adresy T-Node'ów i ile głosów one otrzymały. Tu mamy oczywiście bloki w tył, kilka ostatnich, 0,73 końcówka, czyli mamy 10 bloków do tyłu, 0,73 jest aktualny i mamy raz, 2, 3, 4, na 5 bloków do przodu już wybrane masternody, które otrzymają kolejną nagrodę. To jest też dodatkowe zabezpieczenie sieci, ponieważ gdyby ktoś chciał wykopać, powiedzmy oszukać, zrobić double spenda, nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegało głosowanie między masternodami, czyli kto kolejne nagrody za bloki dostanie. Więc gdyby ktoś chciał nakopać powiedzmy 10 czy 20 bloków do przodu, no nie ma takiej możliwości, ponieważ masternody głosują właśnie tylko na około 10 bloków do przodu. I teraz zobaczmy, co nam zwraca nasz serwer. W tej sytuacji T-Node winners. On nam nie pokazuje jeszcze. Jeszcze się nie zsynchronizował. Podaje, że są zwycięzcy nieznani. Jest to oczywiście z punktu widzenia całej sieci bzdura, ale z punktu widzenia niesynchronizowanego jeszcze serwera dokładnie tak to wygląda. Podejrzymy sobie, jak to leci daleko. 323 tysiące, czyli już dobiegamy do finiszu. 326 tysięcy, czyli 3000, ostatnie 3000 bloków i będziemy zsynchronizowani i będziemy wtedy mogli sprawdzić, czy ten nasz masternode się już zaktywował.
będzie mógł pracować. 325 000, czyli został 1000. Zero 0,74. Tak. I teraz właśnie leci lista masternodów w logu. Aktualizuje, próbuje się z nimi połączyć, pinguje je wszystkie po kolei. Sprawdza, czy ma połączenia. Sprawdza, czy ta transakcja, którą ma wpisaną jako swoją konfiguracyjną, też jest prawidłowa i te wszystkie informacje musi też zweryfikować. Dobrze, już sobie podejrzymy w takim razie ten node status. Ciach. Mamy informację, że węzeł wystartował pomyślnie. Wróćmy teraz do naszego portfela. Zobaczmy, co nasz portfel będzie pokazywał. Nadal pokazuje, że jest pre-enabled. Zobaczmy, czy jest lista, ale lista widzimy równi się. Jeszcze się nie synchronizował do końca. 74, 75, 79. Tak, 79 to jest ostatni masternode, który miał głosowanie. On pokazuje, że ma 2 głosy, a na lokalnym, już to pokażę, będzie widać. Ciach. Tu widzimy, że blok 79 miał już 8 głosów, a w konsoli mieliśmy, przerzucę to na górę, a w konsoli mieliśmy, że ma tylko 2 głosy, więc jeszcze nie do końca się synchronizował z resztą sieci. Zobaczmy już. Już jest zupełnie inaczej. Mamy głosowanie do 81, czyli lokalnie też to wywołajmy. Też mamy do 81, więc jest już synchronizowane. Status. Wszystko wygląda dobrze. Nasz portfel jeszcze tego nie widzi, ale serwer pokazuje prawidłowe głosowania, pokazuje prawidłową wysokość bloku, także możemy w tej chwili już czekać na pierwsze wpłaty, które będą z tego tytułu nam wpływały. Wróćmy do prezentacji, bo jeszcze tu mamy co nieco. Więc aktywacja z poziomu portfela QT zrobiona. Do logu już nie mamy co zaglądać, bo jest synchronizowany. Możemy go po prostu wylogować się z serwera. Demon pracuje, serwer jest aktywowany i prawidłowy. I możemy teraz czekać. Natomiast zdarzyć się może z różnych względów, że nagle zauważymy, że nasz serwer nie dostał do zapłaty. W tej chwili jest to mniej więcej raz dziennie. Więc jeżeli przez 2 dni na przykład nie utrzymujemy wpłaty, no to oznacza, że coś jest niedobrego. Trzeba to sprawdzić. I teraz co może być przyczyną? Przyczyną może być na przykład niedawna aktualizacja. Jeżeli przygapaliśmy informację, że nastąpiła aktualizacja obligatoryjna, bo niektóre aktualizacje są, powiedzmy, usprawnieniami i one nie wymagają od wszystkich aktualizacji, natomiast ta aktualizacja, która ostatnio wychodziła, wymagała aktualizacji wszystkich węzłów,
Więc przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nasz portfel lokalny i czy nasz portfel i czy nasz demon na serwerze jest aktualny. Trzeba sprawdzić po prostu wersję, jaką mamy uruchomioną i działającą. Trzeba sprawdzić, co pokazuje Qt w porównaniu do tego, co pokazuje nam komendy na serwerze, czyli komenda getinfo, czy te informacje się zgadzają, czy w getinfo na serwerze mamy więcej niż te 8 połączeń nieszczęsne, bo jeżeli nie, no to coś mamy prawdopodobnie z konfiguracją nie tak. Być może się adres IP zmienił u naszego dostawcy, na przykład wtedy musimy całą procedurę tej inicjacji powtórzyć, zmienić adres IP u nas w konfiguracji lokalnej i jeszcze raz ten serwer aktywować. Można też oczywiście podejrzeć właśnie koniec logu, czy on czegoś nie krzyczy, że coś mu nie pasuje. No tam są komunikaty po angielsku i trzeba troszeczkę się w tym orientować, ale jest to zawsze jakaś podpowiedź, co się dzieje niedobrego. I co w takiej sytuacji możemy zrobić, jeżeli coś się nie działa. Więc podstawowym sposobem odcięcia, że tak powiem, zaciętego masternoda to jest usunięcie z katalogu .tkracoin wszystkich plików oprócz konfiguracji i portfela. Jest to najszybszy sposób, wystarczy zatrzymać komendą tkracoin CLI stop, odczekać kilka chwil i w katalogu .tkracoin po prostu skasować pliki, które tam są. Ja zaraz może już wyświetlę, jeszcze pokażę, jakie tam pliki zwykle mamy i które można bezpiecznie kasować. Oczywiście robimy to na wyłączonym demonie. Nie wolno tego robić na działającym, bo może się skraszować i po co nam z tego powodu kłopoty. Jeżeli sobie wejdziemy na serwerze do katalogu tkracoin, one się zaczynają od kropki, poleceniem ls, wyświetlają nam się wszystkie pliki i teraz mamy tak. Mamy 3 katalogi. Katalog z blokami, katalog ze statusem to jest blocks, katalog chain state to jest aktualne UTXO, czyli niewydane monety i database to jest baza danych pomocnicza, indeks bloków. I teraz pliki, które mamy tak, banlist.dat jest to plik, który zawiera listę węzłów, do których się nie chcemy łączyć. Ta lista jest, banowanie jest zwykle na 24 godziny, ale jeżeli chcemy, na przykład właśnie mieliśmy niezaktualizowany serwer i chcemy, żeby się łączył do innych serwerów, które były na innej wysokości bloku i przez to zostały zablokowane, no to ten plik właśnie możemy usunąć. Pliki z końcówką log też można bezpiecznie usuwać, ale one akurat nie wpływają w ogóle na działanie. Peers.dat to jest plik, w którym są informacje o wszystkich węzłach, do których mieliśmy kiedykolwiek dostęp, więc też jeżeli nastąpiły jakieś problemy w sieci, można ten plik spokojnie skasować. tkracoin.conf, no tego nie chcemy kasować, tu jest plik konfiguracyjny, gdzie mamy między innymi, czy właściwie to najważniejszą informację, że to jest masternode i klucz prywatny masternode'a. tkracoin PID powinien zniknąć po zamknięciu demona, to jest po prostu informacja o numerze procesu, pod jakim demon chodzi. Tnode.conf na serwerze on nam jest niepotrzebny. Może zostać, możemy go skasować, nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. I mamy jeszcze oczywiście portfel bullet.dat, który na serwerze powinien być pusty. Nie ma tu plików, które się pojawią, jak zamkniemy serwer, bo on był tylko raz uruchomiony. Ja go zamknę teraz. tkracoin CLI stop. Na chwilę można to zrobić, zrestartować, tak jak powiedziałem, okienko jest 3-godzinne, więc jeżeli przez krócej niż 3 godziny mamy downtime, to właściwie nie ma to większego wpływu. Oczywiście nie chcemy tego robić zbyt często. Podejrzyjmy sobie, poczekamy. Mamy na samym końcu komunikat, że zamykanie jest zakończone, więc możemy wyświetlić jeszcze raz i pojawiło nam się więcej plików. Banlist był, debug log był, netfulfilled, pojawił się plik netfulfilled, pojawił się plik fee estimates, pojawił się plik tncache i tnpayments. Tncache to są informacje o masternodach, tnpayments o wypłatach dla masternodów i plik netfulfilled to są też informacje o dostępie do statystyki dostępu do masternodów. Więc jeżeli faktycznie mamy jakieś problemy z serwerem, można
spokojnie te właśnie pliki po zatrzymaniu, tak jak to w tej chwili zrobiłem, pokasować i uruchomić jeszcze raz. Węzeł je po prostu odtworzy przy kolejnym uruchomieniu z informacji, które są w blockchainie i informacji, które dostanie z innych masternodów. Uruchomię go z powrotem. Tekracoin D. Ciach, niech sobie leci. I teraz tak. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to jest uruchomienie reindeksu. Reindeks uruchamiamy dodając po komendzie tekracoin D, po myślniku podwójnym dodajemy słowo reindeks. Zwykle to pomaga na odcięcie zablokowanego, ponieważ czasami zdarza się, że połączenia internetowe pomiędzy sporą ilością serwerów czy masternodów są odcięte i nie wszystkie masternody naraz się widzą, gdzie robią się tak zwane klastry. Oczywiście ten, który ma w sobie więcej masternodów, wygrywa, natomiast te, które były połączone z kilkoma innymi, odcięte od całej reszty, mogą mieć tą listę właśnie nagród w inny zupełnie wyniki głosowania niż pozostała sieć. No i odcięcie takiego zacięcia jest troszeczkę skomplikowane, ale właśnie reindeks zwykle pomaga. W najgorszym przypadku, kiedy faktycznie już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie wiadomo co się dzieje i w ogóle nie da, no to zostaje opcja atomowa, czyli po prostu postawienie wszystkiego od nowa, czyli skasowanie całego katalogu Tekracoin i ściągnięcie wszystkiego od nowa. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko potrzebne. Praktycznie te dwie opcje wcześniejsze zwykle nam załatwiają sprawę. To wszystko, mam nadzieję, że pomogłem rozwiązać pytania, czy rozwiać wątpliwości dotyczące działania masternodów. Myślę, że przyda się to wszystkim, którzy chcą postawić nowego masternoda, jak również tym wszystkim, którzy mają już masternody postawione i kiedyś mieli z nimi jakieś problemy, nie wiedzieli jak to rozwiązać, albo ktoś im rozwiązał i właściwie nie wiedzieli co się stało, ale działo. Zapraszamy oczywiście na stronę tekracoin.io, aktualne wersje na GitHubie Tekracoin Releases. Zapraszamy również na Telegram do kontaktu błyskawicznego Tekracoin Polska albo Tekracoin.io po angielsku, ewentualnie na Discordzie również ktoś co jakiś czas urzęduje. Dziękuję bardzo.